Każda z nas lubi czasem odpocząć od zgiełku, hałasu i chaosu miasta i pojechać do natury. Na spacer do lasu, nad jezioro, morze, w góry. Natura to przecież sfera oddalona od codziennego życia. Piękna, spokojna, pozwalająca wyciszyć się w izolacji od męczącego społeczeństwa, ciężkiej pracy i ogłupiającej polityki. Skąd tak naprawdę bierze się nasza pewność, że natura jest oddzielona od świata człowieka? Co tak naprawdę mamy na myśli, kiedy mówimy natura? Natura, jaką znamy, jest koncepcją, która powstała w określonym kontekście historycznym i konkretnym celu. I to koncepcją problematyczną, która wcale nie ułatwia nam zrozumienia złożonych zależności pomiędzy gatunkiem Homo sapiens a środowiskiem, lecz paradoksalnie umożliwia eksploatację życia na planecie. Oto 5 najważniejszych powodów, dla których powinnyśmy odrzucić pojęcie natury. 1. Koncepcja natury jest dzieckiem kolonializmu i imperializmu. Powstanie nowoczesnej, zachodniej koncepcji natury, którą powszechnie posługujemy się do dzisiaj, związane jest z początkami europejskiego kolonializmu i imperializmu. Skonstruowane w tym kontekście pojęcie służyło oddzieleniu cywilizowanych ludzi od stanu dzikiego, gdy w XV wieku europejscy kolonizatorzy trafili na nieznany im wcześniej kontynent. Brutalne podporządkowanie kolonii i grabież tamtejszych zasobów stały się źródłem bogactwa i władzy Europejczyków na wiele stuleci. Umożliwiła to m.in. wytworzona w tym czasie koncepcja natury jako sfery radykalnie odrębnej od kultury, czyli tak naprawdę zachodniego ładu społecznego i politycznego. Wszystko, co wrzucamy do worka pojęciowego z napisem natura, traktujemy tak, jak konkwistadorzy kolonie, jako bezrozumną masę, którą możemy zarządzać i eksploatować. Możemy wycinać lasy, ekstrahować paliwa kopalne, hodować zwierzęta na masową skalę jako nieożywione mięso, przesiedlać rdzennych mieszkańców i wykorzystywać niewolniczo ich pracę. Nowoczesna natura oznacza sferę istniejącą poza kontrolą ludzkiego rozumu. To, co nieznane, niepojęte i nieujarzmione przez zachodni ład, czyli to, co można podbić, skolonizować i przekształcić na zawsze. 2. Natura nie istnieje już od dawna. Degradacja środowiska naturalnego, niszczenie krajobrazu czy inne efekty niszczycielskiej działalności człowieka uważamy za fenomeny współczesne. Jednak już w XVII wieku, równocześnie na terenach wzdłuż Wisły i na obszarze dzisiejszej Brazylii dokonywano masowej wycinki lasów. W tym samym czasie ekstremalna eksploatacja gleb w Polsce doprowadziła do ich wyjałowienia i gigantycznego spadku plonów. W całej Europie i koloniach na ogromną skalę pozyskiwano piasek i potasz, wydobywano srebro, miedź i rtęć, zmieniając setki hektarów ziemi w przestrzenie nie nadające się do życia. Odziedziczony przez nas kształt środowiska i krajobrazu jest wpisany w nowoczesną wizję natury i stanowi efekt długotrwałych, wielkoskalowych procesów zmieniania planety przez gatunek Homo sapiens. Dziś, gdy 3/4 powierzchni planety zostało nieodwracalnie przekształcone przez człowieka, możemy być pewne, że nie istnieje żaden naturalny stan, do którego mogłybyśmy powrócić. 3. Pojęcie natury pozwala eksploatować ludzi. Amerykański geograf społeczny Jason Moore zauważył, że niektórzy ludzie także uznawani są za część natury. Nie każda przedstawicielka gatunku Homo sapiens zostaje włączona do społecznej przestrzeni kultury. Naturą są ci, którzy nie wpisują się w zachodni schemat człowieczeństwa, żyją nienowocześnie, mają nieodpowiedni kolor skóry. Dzicy, nieoświeceni, rdzenni mieszkańcy
niebiali. Można ich kolonizować i eksploatować, tak samo jak gleby, morza, lasy i góry. W hiszpańskich koloniach w Peru przedstawicieli ludów tubylczych zmuszanych do niewolniczej pracy w kopalniach srebra nazywano naturales. Zazwyczaj częścią nowoczesnej natury stają się ci, którzy tak jak rośliny, zwierzęta, ziemia i woda nie mają narzędzi, żeby bronić się przed wyzyskiem. 4. Pojęcie natury pozwala eksploatować kobiety. Od początku powstania nowoczesnego pojęcia natury opisuje się ją jako kobietę. W zachodniej kulturze natura, tak jak kobieta, jest subtelna, tajemnicza, niewinna. Jej piękno chwali się w poezji i malarstwie. Jednocześnie jest bezbronna i uległa wobec przemocowego systemu eksploatacji. Natura się rozdziewicza, wydziera się jej tajemnice i wyzyskuje do granic możliwości. Jason Moore uważa, że nowoczesna natura pełni funkcję podobną do tej, jaką ma kobieta w schemacie patriarchalnym. Pozornie się ją idealizuje, jedynie po to, by ją potępić, podporządkować i wykorzystać. Ogromną część eksploatowanych współcześnie ludzi stanowią niebiałe kobiety. Natura jest przecież kobietą, prawda? 5. Pojęcie natury napędza grabież czy kapitalizm. W nowoczesnej wizji natura jest darmową niespodzianką, nieskończonym magazynem, z którego możemy czerpać bezpłatne zasoby. Ropa jako paliwo, węgiel do elektrowni, piasek do budowy, krzem do procesorów, mika do kosmetyków, zwierzęta do jedzenia, woda do picia. Wraz z postępującą katastrofą klimatyczną na własne oczy obserwujemy rozpad ideologii natury jako odrębnego od świata ludzi worka bez dna. Kultura nie jest niezależna od natury. Natura nie jest też darmowa, a zasoby są na wyczerpaniu. Globalne korporacje ignorują większość środowiskowych kosztów pozyskiwania naturalnych surowców. Tak jakby wydobycie ropy, wycinki lasów i kopalnie odkrywkowe nie wiązały się z wyciekami trujących substancji, milionami uchodźców klimatycznych, znikaniem całych gatunków i gigantycznymi emisjami CO2 do atmosfery. Przecież natura dąży do stanu równowagi i sama się leczy, prawda? Czy widzisz już, jak wymyśliliśmy naturę tylko po to, by zaprząc ją do pracy i wykorzystać do granic możliwości? Możemy eksploatować zasoby i ludzi, ponieważ przestrzeń, ziemia i natura stały się dla nas abstrakcyjnymi pojęciami, które nie łączą się z niczym rzeczywistym. Zamiast tego ułatwiają ukrywanie mechanizmów wyzysku, które niszczą planetę. Dlatego musimy pozbyć się nowoczesnej koncepcji natury raz na zawsze i zacząć myśleć o świecie jako całości.